Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj kolejny filmik, taki dość mocny filmik, którego nie przypuszczałem, że będę musieć kiedyś robić. Hello and welcome on kanał. Zapomniałem o Tobie. Rozpędziłem się. Nie szkodzi. A mianowicie chodzi o mikrofalówki, moi drodzy. Ja myślałem, że to dla większości ludzi jest oczywiste, że to nie jest nic dobrego, żeby tam przyrządzać swoje jedzenie i tak dalej, ale widzę, że jednak się mylę, ponieważ bardzo często gdzieś przebywamy w różnych miejscach, ja dalej wszędzie widzę mikrofalówki. No może nie wszędzie, ale widzę je. Nie wiem, czy one tam stoją tylko i wyłącznie do dekoracji, żeby to ładnie wyglądało w takim pokoju, że jednak jest mikrofalówka, czy one są rzeczywiście używane, bo ja już to nie wnikam, już po prostu nawet już w głowie mi się nie chce to mieścić, że ktoś dalej może tego używać. Jak sporo ludzi dalej to używa i kupuje je i tak dalej. Więc jak znasz takich ludzi, to prześlij im ten filmik, udostępnij go dalej, żeby po prostu zrozumieli, co tak naprawdę robią. Bo, moi drodzy, mikrofalówki są po prostu już zabronione od lat 80. bodajże w takim kraju, wiecie, który tam jest no, teraz bardzo niechciany, nawet nie mówię nazwy tego kraju, żeby mi czasem ten film nie wyparował. Tam po prostu są zabronione, nie wolno ich używać i koniec. Właśnie przez te promieniowanie. Również, może jeszcze zacznijmy od tego w ogóle, jak wynaleziono te mikrofalówki. To tutaj wojsko opracowywało radar. To miał być nowy radar, który po prostu będzie tam pomagać wykrywać różne rzeczy i tak dalej. Pracuje na falach podobnych do Wi-Fi, tylko że dużo mocniejszych. No i co się okazało, że no z radaru nic za bardzo nie wyszło, ale okazało się, że bardzo fajnie podgrzewa jedzenie. Więc oczywiście wykorzystano to. I wiele technologii, które kiedyś były właśnie używane w wojsku, wojsko je wynalazło i tak dalej, są później po prostu wprowadzane na rynek dla ludzi, żebyśmy mogli wszyscy z tego korzystać. To znaczy, że to już jest przestarzałe dla wojska. Oni już z tego za bardzo nic nie mogą wyciągnąć dla siebie, bo już mają lepszą technologię, więc później idzie to po prostu do ludzi. I tak właśnie wynaleziono mikrofalówki do podgrzewania jedzenia. I teraz tak, w latach 80. dr Blank, właściwie to był chyba profesor nawet, jak się nie mylę, on robił badania, swoje własne, niestety na szczurach, czyli znowu na zwierzętach, no bo inaczej się za bardzo nie dało, i po prostu robił tak, miał tam grupę podzieloną, jedne dostawały 50% jedzenia z mikrofalówki i 50% jedzenia surowego. W drugiej grupie było 50% jedzenia z mikrofalówki i 50% jedzenia takiego ogrzewanego i tak dalej, normalnie gdzieś na piecu załóżmy. I była jeszcze trzecia grupa, która po prostu dostawała tylko i wyłącznie jedzenie z normalnego pieca, czyli takiego na przykład na drzewo opalane jeszcze w tych czasach, gdzie się po prostu gotowało i tym karmiono te szczury. Co w tym badaniu wyszło? W tym badaniu wyszło, że te szczury, które dostawały, pomimo że to było tylko 50% jedzenia z mikrofalówki, dostawały zmian typowo leukomicznych. Leukocyty? Leukemii? Dostawało zmian, czyli białaczkowatych. To są nowotwory, moi drodzy. To im się tutaj po prostu tworzyło tym szczurom, czyli po tak zwanej białaczki i tak dalej dostawali. I też różne inne nowotwory się tutaj rozwijały. W tym momencie, po tym badaniu, oczywiście powinno tutaj również i u nas w Europie i tak dalej zostać zabronione używanie mikrofalówek. Jednak, jak to przeważnie bywa, pan profesor Blank został oskarżony o szkodliwe działanie w biznesie, że chce popsuć cały biznes mikrofalówkowy i po prostu został o to oskarżony. Jego kariera oczywiście została zniszczona, że to wszystko głupoty i tak dalej. Jednak jakieś 3-4 lata temu, jak mnie pamięć dobrze nie zawodzi, to właśnie najwyższy tam sąd europejski przyznał właśnie temu doktorowi Blankowi rację,
że jego badania jednak były słuszne i że po prostu jednak miał rację. Ale czy coś się zmieniło na rynku? Raczej nic się nie zmieniło. Jak są sprzedawane, tak są dalej sprzedawane. Nie ma dołączanych informacji, że są szkodliwe, pomimo że te badania zostały zrobione, że zostały już w sumie teraz przez sąd uznane, że są niby ok. Po 40 latach praktycznie, jak mu zniszczyli całą karierę, całe życie i tak dalej, to teraz mu przyznali rację, gdzie już według mnie to troszeczkę za późno jest, to teraz mu przyznano rację. Także, moi drodzy, to nie jest takie proste, tego lepiej nie używać. I na tym się nie kończy to wszystko, ponieważ wiele ludzi kupuje gotowe potrawy, które można odgrzewać właśnie w mikrofali, bo nie ma czasu. Więc wrzucę gotowe, cyk, włączę, tyle zrobione, fajne, cieplutkie. Jednak, moi drodzy, mikrofala dalej nie gwarantuje wam, że wasz posiłek będzie bezpieczny. Ponieważ w miejscach, gdzie będzie mniej wody w tym pożywieniu, będzie mniejsza temperatura. Jeżeli będziecie robić sobie na przykład kurczaka, bo dzisiaj kurczak jest bardzo ryzykowny, żeby go jeść, a szczególnie właśnie z mikrofali, ponieważ tam bardzo często są bakterie typu salmonelle, tego typu rzeczy, to możecie mieć takiego pecha, że w danym miejscu, gdzie jest mniej wody, ta mikrofala wam nie ogrzeje tego kurczaka do takiego stopnia, że te bakterie padną i po prostu dostaniecie zakażenia pokarmowego i się skończy wielką biegunką, wymiotami i kilkoma dniami wyciągniętymi z życiorysu. Także tego mikrofala niestety wam nie gwarantuje. Kolejny bardzo niefajny punkt mikrofali to jest taki, że jak ona jest włączona, pomimo że to jest klatka Faradaya, wiecie, zamknięte, nie powinno się z tego nic wydostawać. Jednak jeżeli weźmiemy mierniki do ręki, to się okazuje, że jak najbardziej się promieniowanie wydostaje z tej mikrofali i żeby było śmieszniej, to promieniowanie idzie przez ściany, idzie przez szyby, idzie przez wszystko, po prostu przechodzi. Więc cały obszar wokół takiej mikrofali jest po prostu cały czas promieniowanie tutaj w środku. Daj Bogów, kiedy wy mieszkacie na apartament, wy nie macie mikrofalówek w domu. Ale wasz sąsiad może mieć. Do góry, na dole, prawo i w lewo ma. Proszę bardzo, za darmo. No i wtedy takie promieniowanie jest bardzo silne, niekorzystne, ponieważ tak jak mówiłem, to jest podobne promieniowanie do Wi-Fi, tylko że jest bardzo, bardzo mocne. Bo jak robiono badania na komórkach i tak dalej, właśnie, no to wtedy patrzono, żeby dopasować falę tego telefonu taka, żeby za bardzo mózgu nie podgrzała, tylko tam jakiś ciut może podgrzać i tyle. Na tym to było patrzone, jednak to badanie, tak jak wam mówiłem, to było na plastikowej głowie robione i nigdy w życiu nikt tego więcej nie skorygował, pomimo że dzisiaj mamy całkiem inną technologię, nikt po prostu tego nawet nie chce tykać i nie chce tego nawet jeszcze raz robić, bo wiadomo jak to się może skończyć, podobnie jak właśnie u tego doktora Blanka. I był jeszcze jeden pan, który również w tym czasie robił badania, jednak do końca zapomniałem jego nazwisko teraz, on robił też podobne badania, też w latach 80. i też tam za bardzo nic z tego nie wyszło. Niestety, także nie był to tylko i wyłącznie jeden człowiek, który się tym zajmował, jeszcze ktoś inny. Jednak, no niestety, jak zwykle nic z tego nie wyszło u nas. Jakoś gdzieś indziej wyszło i zostały zabronione, ale u nas no, nie wyszło. Takie mamy klimaty, jak to się mówi. Ale również są takie testy robione na nasiona na przykład. No to do tego jeszcze też musimy przejść, ponieważ to można samemu sobie zrobić w domu. Taki test. Jak ktoś to ma, to może sobie samemu zrobić i się przekona, czy to jest takie dobre, czy nie. Bo nikt ci nie musi uwierzyć na słowo, co ty tutaj mówisz, nikt nie musi uwierzyć ci badaniom, ale jest test, który można samemu sobie wykonać. Wziąć wodę do mikrofalówki, włączyć, zagotować ją, niech ostygnie, a następnie wziąć nasiona rzeżuchy, zalać tą wodą i później wziąć jeszcze raz nasiona rzeżuchy do osobnego pojemnika i zalać zwykłą wodą. Zobaczycie, że te z mikrofali nie wykiełkują. Ta drugie wykiełkują, to musi być jeden woreczek nasion, żeby nie było, że to dwa różne woreczki i coś z jednym jest nie tak. Jeden woreczek nasion podzielić na pół, jedne w wodzie z mikrofali, drugie w zwykłej wodzie.
te nie wykiełkują, które są w mikrofali. Wiecie czemu nie wykiełkują? Ponieważ mikrofala zmienia struktury wody. Całą strukturyzację rozwala. Z tego profesora, z którego się tak śmiano, Masaru Emoto, który pokazywał tamte zdjęcia wody i różnych struktur, które one mają przy różnych tam falach i tak dalej, to właśnie tutaj natura sama to pokazuje, że woda z mikrofali ma tak paskudną strukturę, że nawet te nasiona nie chcą wejść na tym. Nie będą kiełkować. Po prostu tutaj natura reaguje od razu na to. I teraz sobie pomyśl, woda czy potrawa, bo niektórzy nawet sobie potrafią herbatę podgrzać w mikrofali, bo jest szybko, czy jedzenie ugotować, bo jest szybko, czy podgrzać, bo jest szybko. I teraz sobie pomyśl, skoro nasiona nawet na tym nie chcą rosnąć, to co się dzieje w twoim organizmie, kiedy ty zjadasz taki pokarm? Jak twój organizm na to reaguje? A ile lat miałeś to jedzenie od mikrofalówek? Tak. I to niestety robi nieodwracalne zmiany, ponieważ tak jak mówię, to jest całkiem inna struktura, całkowicie zmienia się cała struktura, wiele różnych rzeczy w środku w tym pokarmie jest zniszczonych przez tą mikrofalę i po prostu nie wygląda to ciekawie. Także jeżeli pracujesz gdzieś, gdzie są mikrofalówki używane, no to niestety, ale trzeba będzie się też troszeczkę chronić tutaj przed tym. Jakie metody? Są przeróżne metody, można ubierać jakieś specjalne ubrania ekranujące, są takie na rynku, które będą ci pomagały się ochronić przed takim czymś. Możesz na przykład też używać i takiego absorbera, jak my używamy, jest wiele filmów do tyłu o tym, tam też możecie sobie zajrzeć. Cały czas też jest promocja na nie, przy zakupie dwóch na przykład macie jeden taki duży jeszcze absorber do tego, przy zakupie 3 dostajecie 2, przy zakupie 5 dostajecie 3 takie duże jeszcze dodatkowo, to już mówiłem ostatnio też w filmie. To tak jeszcze na marginesie wspominam, bo to tutaj nie ma na celu tutaj ten film o absorberach tutaj teraz mówić, to jest tylko po prostu, jeżeli ktoś pracuje przy tym, to jest narażony na to promieniowanie i tutaj tylko mówię, jak można się ewentualnie tutaj ochronić przed tym, ponieważ no to jest nic innego jak bardzo mocne promieniowanie Wi-Fi. Tak. A to jest właśnie opracowane na takie promieniowania, żeby nas po prostu chronić przed tym, więc dlatego można się tutaj tym na przykład tak zabezpieczyć, to tak na marginesie, ponieważ mamy jeszcze jedną taką sytuację, która miała miejsce. Mikrofalówka ogólnie powinna się dopiero włączyć, jak zamykamy jej drzwi. Jednak niestety był taki przypadek już na świecie odnotowany, może ich było więcej, nie wiem. Jednak był taki jeden przypadek odnotowany, że kucharz, który po prostu przyrządzał jedzenie, coś właśnie wkładał do mikrofalówki, drzwi się nie zamknęły, a mikrofalówka się włączyła. Niestety ten kucharz tego nie przeżył. Stwierdzono, że jego serce się ugotowało. Totalnie rozwalone serce. Czyli po prostu to promieniowanie przez to, że te drzwi się nie domkły, było tak silne, że go po prostu ugotowało, pomimo że on stał obok. Więc to sobie wyobraźcie, jakie siły tam w środku muszą pracować. Ja się wcale nie dziwię, że ta klatka Faradaya nie daje rady tego opanować, bo to jest naprawdę bardzo mocne promieniowanie, które po prostu wychodzi poza klatkę Faradaya. Co jest fenomenem. Co jest fenomenem, naprawdę. No, takie rzeczy się nie powinny zdarzać, ale jednak się zdarzają. Ale to, co już wychodzi, jest dużo słabsze, że już ci takiej krzywdy nie zrobi od razu, tylko w czasie. Więc miejcie to po prostu na uwadze, czego używacie w domu, czy tego w ogóle jeszcze używacie, czy może po prostu warto się tego pozbyć z domu. Sami też możecie poszukać więcej informacji. Internet jest pełny tych informacji na ten temat. Wystarczy tylko poszukać, poszperać i samemu się przekonać. A jak kogoś interesują absorbery, to linki macie w opisie filmu wrzucone. Możecie sobie zerknąć na to. Tak jak mówię, ten film nie był o absorberach, tylko to jest tak dodane tutaj. To było typowo właśnie o mikrofali, żeby wam po prostu uświadomić, jak niefajne jest używanie tego. I pamiętajcie o tym teście z nasionami, który możecie sami sobie zrobić w domu i sami się przekonacie, jeżeli macie takie dziadostwo jeszcze w domu. To już tak na marginesie. Dobra, to by było na tyle. My wam życzymy miłego dzionka. Także smacznego, specjalnie kiedy wy nie macie
mikrofalówek. Tak, ugotować najlepiej na starodawnym piecu, ogniem i tyle. Żywy ogień jest najlepszy do przyrządzania Tak. jedzenia bez dwóch zdań. Nie ma lepszego, potrawy smakują też całkiem inaczej na żywym ogniu. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej! Do następnego razu, pa!